sensacja w serialu Barwy szczęścia. Zuzia Anna Adamus da się namówić Filipowi. Kuba Dyniewicz na małe szaleństwo na obozie sportowym. Finał będzie taki, że zakochani zostaną oskarżeni o uprawianie seksu pod okiem trenera. Gdy ta wiadomość dotrze do Róży Anna Gornostaj, przybrana matka Zuzi zacznie się martwić, że 14-latka jest w ciąży. Natychmiast zabierze ją do ginekologa, by rozwiać wszelkie wątpliwości. Miłość Zuzi i Filipa z Barw szczęścia jest czysta i niewinna, bo dziewczyna jasno wytyczyła ukochanemu granice. Zapowiedziała chłopakowi, że nie ma co liczyć na seks. Uznała bowiem, że oboje są za młodzi, by rozpoczynać współżycie. Po tragicznych doświadczeniach w Afryce, gdzie omal nie padła ofiarą handlarzy żywym towarem, zrozumiała, że chce jak najdłużej pozostać dzieckiem. W ten dramatyczny sposób zakończyła się przecież kariera Zuzi w modelingu. Wyjazd na obóz sportowy zmieni jednak relacje nastolatków. Filip namówi Zuzię na ucieczkę z treningu i romantyczną schadzkę nad rzeką. W 1978 odcinku Barw szczęścia trener przyłapie oboje w dwuznacznej sytuacji i wyrzuci z obozu. Jak wam nie wstyd? Tu, w miejscu publicznym, takie rzeczy? Ile wy lat macie, gówniarze? Ale my naprawdę nic nie robiliśmy. Panie trenerze, to nieporozumienie. Spróbuje wyjaśnić Filip. Jak nic. A co to, ja ślepy jestem. Faktycznie Filip będzie tylko masował nogę Zuzi, którą złapie skurcz. W niewinność zakochanych nie uwierzą nawet ich opiekunowie. Lisicki, ojciec Filipa, postanowi ich rozdzielić. Dostaną szlaban, przestaną się spotykać. Tylko Kazik Grzegorz Mielczarek uzna, że jego córka nie zrobiła nic złego. Z kolei Róża, która zawsze ufała przybranej córce, zaplanuje dla Zuzi wizytę u ginekologa. Jeśli jest w ciąży, to lepiej wiedzieć takie rzeczy wcześniej. A nastolatka będzie w szoku. Przecież nie uprawialiśmy żadnego seksu. Myślałam, że ty, ciociu, mi uwierzysz. Oburzy się Zuzia. Zuzia z serialu Barwy szczęścia wstydzi się Kazika. Niedawno nawet okłamała swojego chłopaka, że mężczyzna jest ogrodnikiem. Wcześniej wmawiając mu, że jest sierotą. Dziewczynka,
gdy za pierwszym razem po przerwie spotkała tatę. Była zachwycona i chciała spędzać z nim czas. Szczęście jednak nie trwało długo. Zgodnie z obawami jej opiekunów alkoholik z barw szczęścia wykorzystał córkę i wyłudził od niej pieniądze. Od tamtej pory już nie patrzy tak przychylnie na rodzica. Niedawno Róża przyjęła Kazika pod dach, gdy odkryła, że jest bezdomny. A jego sytuacja materialna i zdrowotna znacząco się pogorszyła. Mało tego, sprzedał nerkę, aby spłacić swoje długi. W 1952 odcinku serialu Barwy szczęścia względnie dobre zachowanie ojca Zuśki mocno się zmieni. Dziewczynka wejdzie rano do kuchni. Zauważy, że ktoś chodzi po ogrodzie. Wpadnie w panikę, kiedy zauważy obcego faceta. Po chwili wyłoni się Kazik i wyjdzie na jaw, że to jego kolega z szemranego towarzystwa. To nie spodoba się Róży, która zacznie kwestionować. Czy na pewno podjęła dobrą decyzję, dając mu drugą szansę? W jednym z ostatnich wywiadów Anna Gornostaj, występująca w serialu Barwy szczęścia jako Róża, zdradziła kilka szczegółów dotyczących życia granej przez siebie bohaterki. Okazuje się, że w nowym sezonie po wakacjach 2018 przyszywana mama Zuzi. Anna Adamus nie będzie miała chwili wytchnienia. Przyznam szczerze, nie czytam scenariuszy z wyprzedzeniem. Lubię ten element zaskoczenia, a potem błysk wokół. Kiedy przeżywa się coś na bieżąco ze swoją postacią i robię to z pełną premedytacją. Ale dziś już wiem, że jesienią Róża zostanie uwikłana w wątek kryminalny. Nuda nam nie grozi, to pewne, powiedziała aktorka serialu Barwy szczęścia portalowi Świat Seriali. Oby nie chodziło o Krzepińskiego. To byłoby zbyt niebezpieczne. W tym samym wywiadzie serialowa Róża z Barw szczęścia zdradziła też, że bardzo lubi swoją bohaterkę. Daje jej spore możliwości, co jest błogosławieństwem. Nie ma zbyt wielu rozbudowanych ról dla starszych aktorów. Bardzo lubię. Rola ta wyzwala we mnie dużo emocji, zaskakujących, często niekontrolowanych. To fascynujące, że po 40 latach w zawodzie spotyka mnie coś takiego i to w serialu. Gdzie, jak myślałam dotąd,
nie ma miejsca na takie ekstremalne przeżycia. Róża jest ułożoną osobą, jej system wartości cechuje wysokie morale, poczucie godności, uczciwości. Ma dobrego, kochającego męża i wydawać by się mogło, że jej życie powinno biec ustalonym torem. Tymczasem los zsyła jej co rusz niespodzianki, które wytrącają ją z równowagi i każą mierzyć się z dylematami. A wy lubicie róże z serialu Barwy Szczęścia?